Jeżeli oczekujesz, że The Apprentice albo Wybraniec, jak to woli, to biografia człowieka z bardzo brzydką, bardzo złą fryzurą, tak, będę używał dzisiaj wielu synonimów, ażeby algorytm nie wyłapał dokładnie o co chodzi, to jesteś w ogromnym błędzie. Otóż film tak naprawdę powstał za scenariusz odpowiedzialny jest Gabriel Sherman, jest to facet, jest to dziennikarz, który tak na dobrą sprawę zapytany o to, jak powstał ten film, skąd pomysł na ten scenariusz, powiedział tak: czy film jest naprawdę oparty na faktach? Taka była odpowiedź. Powiedziałbym, że film jest rygorystycznie zbadany. Przeprowadziłem tyle badań i reportaży, aby napisać ten scenariusz, co w przypadku każdego innego dziennikarskiego śledztwa, jakie robiłem. To powiedziawszy, jest to dzieło sztuki, to nie dokument, to nie jest dziennikarstwo. Film ten jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, a każdy główny punkt zwrotny w filmie jest udokumentowany prawdziwymi wydarzeniami. Więc tak naprawdę do pewnego stopnia można powiedzieć, że jest to biografia, bo dostajemy tutaj tak naprawdę początek kariery, jak do pieniędzy doszedł nasz dwulicowy, bezwstydny facet, i jest to opowiedziane z grubej rury. Naprawdę tutaj się z niczym się nie obijają. Zaczynamy w ogóle z wysokiego C i jedziemy bardzo grubo, bardzo mocno po krawędzi. I no, co tu dużo mówić, tak jak wiem, jest The Apprentice, to jest też nawiązanie do tego programu, który tam był oczywiście w Ameryce. To było takie tak zwane reality show, gdzie grupa biznesmenów, ta grupa przedsiębiorców siedziała w jury i przychodzili ludzie i mówili: ok, ja mam taki, a nie inny pomysł. No i było ich tam kilku, no i za każdym razem robili zadania i jak się nie podobało, to cię odwalali. I właśnie jednym z pomysłodawców, jednym z producentów był nasz cyniczny biznesmen z brzydką fryzurą. I tutaj jest nawiązanie oczywiście do tego show. Apprentice, Wybraniec. Apprentice to jest bardziej uczeń, bym poszedł w tę stronę, no ale wiadomo, że w Polsce się lepiej sprzeda film Wybraniec o wiecznym manipulatorze, niż raczej uczeń o wiecznym manipulatorze, więc akurat taka jest rzeczywiście koncepcja. Jeżeli chodzi o same postaci, Sebastian Stan jest rewelacyjny. Naprawdę Sebastian Stan, wiem, że wiele osób może go kojarzyć, nie no, stary, to jest tylko i wyłącznie zimowy żołnierz, on ciekawego nic nie zrobił, no ale przypomnij sobie, że w swoim dorobku ma już wiele intrygujących ról. Nie tylko rzeczywiście facet z komiksów, ale jak najbardziej jest to człowiek, który potrafi dać nam bardzo, bardzo dużo. I tutaj naprawdę bardzo intrygująco i ciekawie wygląda jego postać bezwstydnego łajdaka, ponieważ jest on, kiedy zobaczyłem go na ekranie, to dokładnie tak sobie go wyobrażałem. Tak sobie wyobraziłem, że będzie ta jego postać, będą wszystkie, wiesz, te jego dzióbki, w ogóle te zaczesywania, ta fryzura, którą ma beznadziejną. Tak, jest to w części jak najbardziej wytłumaczone to, dlaczego taka fryzura, a nie inna, co się z nią dzieje, więc jest to jak najbardziej zasadne, ale nie tylko on, oczywiście, nie tylko on przepraszam bardzo, nie tylko on jak najbardziej, ale tutaj jest ważna drugoplanowa rola, czyli Jeremy Strong w roli Roya Cona. Oczywiście to są ciekawostki z IMDb, którymi się podpieram. I świetnie. Tutaj no on był mistrzem, tak? Mistrzem naszego to teraz naszego bezdusznego milionera. Tak, tutaj mam oczywiście wypisanych mnóstwo synonimów, żeby to jakoś ogarnąć. I to, co się stało, idealnie, naprawdę idealnie pasuje. Zresztą Roger Stone, wieloletni współpracownik faceta ze złą fryzurą i właśnie Roya Cona, przyznał, że wizerunek Cona w wykonaniu Jeremy'ego Stronga był niesamowity w swojej dokładności, więc jak najbardziej uchwycił w punkt wszystko. A kiedy otrzymuje film, gdzie główny bohater jest idealnie uchwycony, gdzie drugoplanowy, chociaż na dobrą sprawę przez dużą część filmu pierwszoplanowa jest jak najbardziej super. Maria Bakalowa się pojawia, jest Donovan, jest oczywiście kilka innych ciekawych postaci i to dodatkowo wszystko jest technicznie uchwycone w sposób bardzo fajny, ponieważ różne przestarzałe tekstury wizualne zostały użyte, aby nadać filmowi bardziej autentycznego charakteru, sprawiając, że wygląda niemal jak film dokumentalny. Ekipa użyła taśmy filmowej 16 mm do nakręcenia scen z lat 70. i filtra imitującego wygląd kasety VHS do scen z lat 80. Więc widzisz, reżyser miał tutaj bardzo dokładny koncept tego, jak to ma wyglądać. Nie tylko, że spokojnie nakręcimy jakiś tam film i jakoś to rzeczywiście będzie. Mamy kontrowersyjną osobę, kontrowersyjny temat, to rzeczywiście jakoś tam to
pójdzie? No nie bardzo. Tutaj było wszystko rozpracowane od A do Z, począwszy od tego, kto wystąpił w tym filmie. No wiadomo, że musiało być wiele problemów, ponieważ które teraz dam, tam może być jak najbardziej. Teraz bezlitosny Łajdak to jest osoba bardzo wpływowa, w tym momencie przecież rządzi, tak? Więc tutaj było dużo kontrowersji i mnóstwo problemów z wydaniem tego filmu, ponieważ producenci nawet uruchomili kampanię na Kickstarterze, aby film trafił do kin w USA, potem jak duzi dystrybutorzy wycofali się z obawy przed działami prawnymi ze strony dwulicowego bezwstydnika. Według reżysera Aliego Abaziego premiera filmu była przekładana wiele razy. Fakt, że wydarzyło się to kilka tygodni przed wyborami w 2024 roku był czystym zbiegiem okoliczności i w żaden sposób nie miał motywacji politycznej. W ogóle złożyli propozycję Netflixowi, ale Netflix powiedział nie, że połowa ich odbiorców, połowa ludzi, którzy oglądają Netflixa w Stanach, no to rzeczywiście są zwolennicy cynicznego biznesmena, więc nie mogą tak zrobić. Skąd mają takie informacje, nie mam pojęcia, ale domyślam się, że oni swoje sposoby mają, żeby to wszystko ogarnąć, więc nie mogą. Na co reżyser skrzydał, no tak, oczywiście, jeżeli jesteś producentem papieru toaletowego, to nie chcesz sprzedawać papieru tylko i wyłącznie połowy ludziom, chcesz sprzedawać całej ludzkości papier toaletowy, żeby wszyscy pocierali sobie tyłek twoim papierem. I wydaje mi się akurat to porównanie jest bardzo zasadne. Więc tutaj było mnóstwo problemów z jego strony, tym bardziej, że mam nadzieję, że nie śledzisz, a jeżeli śledzisz, to dokładnie wiesz, co tam się dzieje w tym momencie w Ameryce, więc rzeczywiście bardzo grubo. I twórcy, no tak naprawdę to był film z góry skazany na niepowodzenie, można by rzec, bo budżetu miał 15 milionów dolarów, zarobił tylko i wyłącznie 17, więc można powiedzieć, że film w najlepszym wypadku wyszedł na czysto. Jeżeli była uruchomiona kampania kickstarterowa, czyli pewnie chcieli gdzieś tam to rzeczywiście uruchomić fajnie, no to niespecjalnie dużo musiano właśnie wydać na reklamę, na marketing, więc możliwe, że ten film po prostu wyszedł na zero, ale jest to rzeczywiście dobra produkcja. Jest to jak najbardziej ciekawa sprawa, a najlepszym chyba poleceniem tego filmu niech będzie sam fakt, że osoby odpowiedzialne za kampanię Wiecznego Manipulatora, kampanię oczywiście tą z 2024 roku, skomentowały tak ten film. Ta produkcja to czyste, złośliwe zniesławienie. Nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego i nie zasługuje nawet na miejsce w dziale z filmami do kupienia bezpośrednio na DVD w sklepie z tanimi filmami, który wkrótce zostanie zamknięty. Jego miejsce jest na śmietniku. Więc jeżeli nie pałasz miłością do kogo teraz będzie? Proszę bardzo, do Bezdusznego Milionera, to jak najbardziej ten film to jest propozycja dla Ciebie obowiązkowa. Jeżeli nie, to wydaje mi się, ja wiem, że oczywiście on jest nominowany do Oscara w 2 kategoriach, dla Sebastiana Stana i dla Jeremy'ego Stronga i pewnie nie dostaną, no bo wiadomo, Akademia, ale jeżeli chcesz obejrzeć film interesujący, to jak najbardziej, bo wiadomo, że to jest koniec roku, w sensie premiera w Ameryce, w Polsce jest inaczej, to Oscary i tak dalej, to wszystko musiało być, więc biografii mnóstwo mamy, wystarczy przecież przełonić się Robbie'ego Williamsa, przecież teraz jeszcze Bob Dylan, tak? Tych rzeczywiście produkcji dosyć dużo się pojawia, no ale to jest rzeczywiście kino warte polecenia. Naprawdę, jeżeli nie lubisz faceta bez zahamowań, no to obejrzyj, bo rzeczywiście jest to pozycja warta, a jeżeli chcesz zobaczyć tylko i wyłącznie dobre kino, to jak najbardziej. Dlatego ja ten film Tobie polecam, bo jest to produkcja, która mnie zaintrygowała, mnie zainspirowała. Stwierdziłem, że trzeba zobaczyć, trzeba sprawdzić, jak to się będzie miało do tego, co mamy teraz na świecie, a poza tym dostajemy tutaj dużo informacji od kuchni, wiesz, nie tylko, no ten show amerykański, jak już mówiłem wcześniej, nie jest w ogóle brany pod uwagę, tutaj nic nie ma wspólnego, ale pokazane też jest, jak chociażby Ameryka się odradza, jak rzeczywiście był czas, przynajmniej według oczywiście tej produkcji, w latach 80., 90., kiedy na przykład Nowy Jork nie był tak, że tak powiem, pożądanym miejscem na świecie, kiedy ludzie nie odwiedzali, a tutaj nagle się pojawił, proszę bardzo, pojawił się
człowiek z beznadziejną fryzurą i zrobił kilka rzeczy, no i to pociągnęło oczywiście jak lawina, jak efekt kuli śnieżnej i sprawiło, że nagle dostajemy Kevina samego w Nowym Jorku, gdzie Kevin wchodzi do luksusowego hotelu, a tam się pojawia właśnie bezduszny milioner, no i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście troszeczkę tam jest też tych jego szarych interesów, opowiedziane jest, czemu jest fryzura taka beznadziejna, a nie inna, no i co, gdzie, jak i kiedy, więc rzeczywiście polecam, jak najbardziej polecam tę produkcję, bo zdecydowanie warto. Oczywiście, że tak, ale ponieważ to jest film oscarowy, nominowany do Oscara, więc tutaj na tej liście znajdziesz mnóstwo filmów, które są nominowane do Oscara. Obejrzyj, oczywiście recenzję, obejrzyj i zastanów się, czy rzeczywiście wśród tej listy ten film jest najlepszy, najgorszy, albo po prostu jest tam gdzieś po środku.